Dzień dobry. W dniu dzisiejszym przestroimy głowicę ZRK, czyli Zakładów Radiowych Kasprzaka, która pracowała w Radiu Bolero, które wyprodukowane zostało w latach 1959-1960. Bowiem w tych latach obowiązywał w Polsce tak zwany krótki CCIR, czyli zakres od 87,5 do 100 MHz. W swoim shorcie pokazałem Wam, że w bardzo szybki sposób przestroiłem taką głowicę. Tak może na początek od razu wyjaśnimy, jak to zrobiłem. A w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim porozsuwałem tutaj troszeczkę te elementy, żeby był łatwy dostęp do karkasów, cewki WC i heterodyny i po prostu zaaplikowałem odpowiednie rdzenie. Akurat tutaj rdzenie w wersji teleskopowej, aby móc dobrać dokładnie zakresy przestrajania heterodyn i wzmacniacza WC. I zaaplikowałem takie rdzenie. I siłą już samej grawitacji one się przemieszczały odpowiednio w karkasie. Oczywiście wcześniej to wszystko sprawdziłem na zimno, jaki jest zakres przestrajania, także już na szorcie po prostu byłem pewien, że to wszystko bardzo ładnie zadziała. Na dzień dzisiejszy, tak jak na szorcie Wam mówiłem, że nie robiłem tutaj żadnych zmian i to oczywiście prawda, tak już na dzień dzisiejszy przerobiłem cewkę obwodu, może nie cewkę, tylko, a właściwie to i cewkę, bo miałem ją uszkodzoną, czyli cały obwód wyjściowy przerobiłem i zmniejszyłem wartości kondensatorów z 27 na 24, z 22 na 15 i z 12 na 6,8 pikofaradów. Bo pomimo, że ta głowica była do tego krótkiego zakresu CCIR, to jednak przy tych nowych wartościach znacznie się czułość głowicy podniosła. Może Wam jeszcze powiem, jaka różnica jest pomiędzy obwodami wejściowymi takiej głowicy w zakresie OIRT oraz CCIR. Tutaj mamy rozrysowany zakres CCIR. Ta cewka 1,3 to mamy 1 plus 1 zwój, a cewka 4,6 mamy 2 plus 2 zwoje. Natomiast w wersji OIRT tutaj w sumie było 3 zwoje, czyli o 1 więcej, a tutaj też o 1 więcej, czyli 5 zwojów. Z tego względu, że głowica ta jest bardzo dobrze zestrojona, czyli fabrycznie zestrojona, czyli jest bardzo dobrze ustawiona współbieżność strojenia, zrobimy jak gdyby przestrojenie tymi rdzeniami troszeczkę taki inny sposób, niż to robiliśmy w głowicach Elf-Rodea. Ja nie będę tutaj ingerował w położenie tych rdzeni, tylko dokleję te rdzenie z rurek miedziano-mosiężnych do tych rdzeni ferytowych. A żeby to zrobić, to trzeba wyciągnąć tą zawleczkę. Mamy już zawleczkę wyciągniętą i dzięki temu możemy swobodnie wyciągnąć cały mostek. I teraz na styk dokleimy tutaj nasze rdzenie. Tak jak pamiętacie z moich filmów,
Ten rdzeń ma troszeczkę mniej niż 5 mm, także nie będzie problemów później jak gdyby ze swobodnym przesuwaniem się tego zestawu zespolonego w karkasie. Więc przystępujemy do klejenia. No zobaczcie, rdzenie już są podklejone, oczyszczone. Założyłem również rdzenie teleskopowe do dokładnej regulacji zakresu przestrajania. Tak wstępnie je wszystkie tutaj ustawiłem. I zobaczymy. Tutaj też je tak podregulowałem, żeby oporu nie stawiały. No i zobaczcie. Ładnie chodzą pod wpływem samej grawitacji. Teraz oczywiście jeszcze założę sprężynkę i przystąpimy do dokładnego już zestrojenia głowicy. Za trzecim podejściem udało mi się założyć sprężynkę. Także w tej chwili cóż pozostało do zrobienia? Podłączymy pod zasilanie i wyregulujemy dokładnie rdzenie teleskopowe, aby nam się zakresy przestrajania zgadzały. Głowica złożona, podłączona, gotowa do testów. Finalnie w głowicy zlikwidowałem pętelkę indukcyjną. Pętelka ta powoduje zawężenie zakresu przestrajania, a po jej usunięciu po prostu zrobiłem tutaj połączenie jak najkrótsze. Zakres przestrajania się rozszerzył, a dzięki temu również zrezygnowałem w przypadku rdzenia zespolonego z tak zwanego rdzenia teleskopowego, czyli sama rurka mosiężna miedziana, 12 mm wystarczyła, żeby odpowiedni zakres przestrajania heterodyny uzyskać. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? Odnośnie tej cewki wyjściowej filtru PC. Podczas regulacji to ciężko chodziło i okazało się, że karkas był już przez te lata bardzo słabo sklejony z podstawą. I gdy kręciłem samym rdzeniem, okazało się, że rdzeń kręcił się razem z karkasem i przez to pourywały mi się przewody od cewek. Musiałem to naprawić, także warto jest to wyjąć, zdjąć po prostu ekran i zobaczyć, czy to połączenie jest mocne. A tak sobie tylko pracy niepotrzebnie dołożyłem. Ponadto jednak zrobiłem regulację współbieżności, pomimo że bez tego też głowica bardzo dobrze działała. Na ucho nawet to było niewyczuwalne, ale gdy jednak podłączyłem przyrządy, to się okazało, że warto tą zbieżność jednak ustawić. Teraz jest już idealna w całym zakresie, a roboty w sumie było niedużo. Tutaj jednak został rdzeń teleskopowy. Tam niedużo, chyba gdzieś tak z 1,5 do 2 mm ponad tą rurkę miedzianą, ale dzięki temu mam pełen zakres przestrajania. Trymerki też mi tutaj nie sprawiały żadnych problemów, nawet bez takiego ich gruntownego czyszczenia. Były dosyć i są dosyć stabilne. Nie widzę tutaj potrzeby większej ingerencji już w tę głowicę. Czułość też jest bardzo dobra. Niestety nie mierzyłem jej, ponieważ mam jakieś takie tętnienia wolnozmienne i
Nie chce mi się po prostu dochodzić, o co tutaj chodzi. Być może coś tam mi zakłóca, nie wiem. Ale naprawdę jest bardzo dobra czułość, a to stwierdzam po odbiorze moich stacji DX-owych. Słuchajcie, ponadto na Toriodzie można znaleźć taki schemat i płytkę montażową głowicy Philips. Schemat ideowy jest identyczny, poza oczywiście wartościami elementów, co po niektórych. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tutaj mamy ten montaż przestrzenny i możemy po prostu zobaczyć, gdzie który element się znajduje. To jest bardzo pomocne. Także jak widzicie, mało pracy było przy przestrojeniu tej głowicy. Co w przypadku montażu przestrzennego, gdyby była konieczność wymiany elementów, wcale nie jest takie proste. Czasami po prostu kondensator ma na przykład długą nóżkę i ta nóżka jest wykorzystana, wchodzi gdzieś tam w pętlę lampy, wraca się i idzie na inne połączenie. Niestety to trzeba wycinać, bo tego się tak nie wylutuje. No i co? Posłuchajmy na koniec. A, jeszcze Wam powiem, że heterodyna mniej więcej jest tak ustawiona, że mam po 300 kHz z dołu i z góry zapasu. Coś mi się tu nie zgadza. To prawda, po co mnie pytasz? You can win it if you want, just like this. Jak lato, czy tańczą? Nika i skanera, ale na tej podstawie... Warszawy, to z Warszawy. Warszawa. Nie, kulturalnie widzisz, człowiek mówi. No. Dobrze, nasz numer telefonu 22 604. Odważnie wykorzystać do nowego otwarcia i zbudowania strategicznej autonomii. Naiwne spojrzenie na wszechświat. Wciąż słyszę, tam gdzie ty. Nic niespecjalnego. Ukrywam trochę Jak oni grali w latach 60., także nie grał żadnych zespół polski, także sprawił, że Mniejsze wieżyczki, rozmycają zamknięte ścianą prostą. Zapłać, pozdrawiam. szczęść Boże, ja nie pozdrawiam. Pozdrawiam. Может, кому спотребится, да и сам отпочну трос. No i to koniec. Także jak widzicie, tradycyjnie moje głowice bardzo ładnie odbierają. Na zakończenie prosiłbym oczywiście o subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze, również o wspieranie mojego kanału, co na pewno przyczyni się do coraz to ciekawszych filmów. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny film.